Hej, czy teraz jest najlepszy czas w historii na to, żeby zostać bardzo bogatą osobą? Możesz powiedzieć, Jacek, ale co tu powiadasz? Przecież kryzysy cały czas, jakieś wirusy, wojna na Ukrainie, gdzieś tam na świecie coś się dzieje, wszystko się sypie. Ale jak to? Więc chcę Ci najpierw historycznie przedstawić, jak to było do tej pory i dojdziesz do tego i uświadomisz sobie, co teraz tak naprawdę działa i dlaczego tylu milionerów, miliarderów powstaje właśnie w tym momencie. Bo wszystko sprowadza się do tego, żeby wiedzieć, jaki w tym momencie jest trend, ale to jest coś grubszego. Popatrz najpierw, jak to było do 1760 roku, od w zasadzie zarania dziejów. Rządziły światem te osoby, które miały po prostu więcej ziemi, bo była kwestia nakarmienia ludzi. I czy to był jeden arystokrata, czy drugi szlachcic, im więcej miał terenu, im więcej miał ziemi, tym miał większe pieniądze. I wtedy ludzie generalnie w większości dążyli do tego, żeby mieć właśnie jak największą ilość areału. I cała reszta ludzkości pracowała właśnie albo w związku z tym, żeby pracować na tej ziemi, żeby to jedzenie było. Potem dużo się pozmieniało, bo pojawiły się maszyny parowe, weszła cała rewolucja technologiczna, era maszyn i wtedy, żeby zostać bogatym, bardzo bogatym, trzeba było być po prostu właścicielem fabryki. Ale normalny człowiek z ulicy raczej nie miał na to szans, więc pracowali ludzie ze wsi, tam gdzie do tej pory pracowali na roli, przenosili się do fabryk i w tych fabrykach zasuwali, pracowali od rana do wieczora i to dosłownie po kilkanaście godzin, bo to była tak naprawdę jedyna możliwość na to, żeby się wtedy w jakikolwiek sposób dorobić i mieć jakiekolwiek pieniądze. Widzisz, wtedy te osoby, które tak pracowały, zauważyły, że jeśli ich dzieci nauczą się zarządzać ludźmi, czy po prostu, żeby zostać kierownikiem czy dyrektorem, zaczęli wysyłać wtedy na wszelką możliwą rodzaju edukację swoje dzieci, żeby nie musiały tak ciężko pracować, tylko żeby właśnie miały stanowisko czy to kierownicze, czy to dyrektorskie. I wtedy się zaczęła też era tego, że zaczęły powstawać uniwersytety, rozmaitego rodzaju szkoły. I to mniej więcej trwało do końca II wojny światowej. A II wojna światowa zmieniła bardzo dużo, ponieważ nastąpiła kolejna rewolucja i zaczął się po pierwsze handel na bardzo dużą skalę, bo też przez to, że była wojna, wojska musiały jeździć po całym świecie, porobiły się lotniska. Do tej pory nie było takich dużych lotnisk, żeby bombowiec mógł wylądować. Jak pojawiły się lotniska, za tym samym poszły duże samoloty, za tym samym poszły jednostki, jeśli chodzi o statki, ale dużą rewolucję zrobiło to, że pojawiły się samoloty i była łatwość podróżowania. Tak samo w poszczególnych krajach powstawały drogi szybkiego ruchu i to spowodowało potężną zmianę w postaci powstawania dużych centrów handlowych, bo do tej pory wszystko było zamknięte w jakimś tam mniejszych obszarach, były małe sklepiki, a tutaj nagle okazało się, że nie ma problemu, żeby przejechać 20-30 km, żeby zrobić zakupy. Zaczęły powstawać ogromne centra handlowe. Pojawiło się coś takiego jak franchising, pojawiły się multilevel marketingi. Wszystko to, co jest związane z handlem i te osoby, które wtedy zaczęły działać, gdzieś tak do lat 80. ubiegłego wieku, budowały ogromne fortuny. Ale widzisz, też cały czas było przeświadczenie rodziców, którzy do tej pory gdzieś tam pracowali w fabrykach, nagle zobaczyli, jeśli ty będziesz się zajmować handlem, to będzie ci lżej. W latach 80. pojawiła się kolejna rewolucja, która była związana z tym, że komputery osobiste trafiły pod strzechy. I jeśli w domach ludzie było stać na to, żeby posiadać komputer osobisty, pojawiła się zatem całkiem nowa era miliarderów, milionerów. Pojawiły się takie osoby jak Steve Jobs, Steve Woźniak, wtedy pojawił się Bill Gates, wtedy pojawił się Michael Dell. Do dzisiaj oni są w pierwszej dziesiątce, w pierwszej 15 najbogatszych ludzi na świecie. To zaczęło się w latach 80. Te osoby, które się wtedy w to wstrzeliły, wtedy zbudowały ogromne majątki. Potem kolejna rewolucja przyszła mniej więcej koło, powiedzmy, 2000 roku, tak naprawdę troszkę wcześniej, jak pojawił się internet. Ale wtedy koło 2000 roku zaczęto wykorzystywać internet do tego, żeby szybciej pojawiała się informacja, do rozrywki, do zabawy i za tym też poszły kolejne fortuny, które zostały w tym momencie zbudowane. Ale widzisz, to jest też kwestia cały czas tego, że były osoby, które to
obserwowały, które przyglądały się temu, co się dzieje i po prostu w tym uczestniczyły. Bo 2000 rok już Ciebie dotknął. Pytanie jest, jak Ty wykorzystałeś to, że pojawił się internet, to, że pojawił się YouTube, pojawił się Instagram, Facebook, to wszystko się stało po 2000 roku. 2003, 2004, 2005, wtedy powstawał Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, te wszystkie duże platformy. I ci, którzy wiele, wiele lat temu zaczynali, dzisiaj mają potężne serwisy, mają zasięgi, zarabiają na tym duże pieniądze. Ale widzisz, za tym poszło coś więcej, bo do 2000 roku tak naprawdę musiałeś mieć pozwolenie na to, żeby móc tak naprawdę cokolwiek robić. Na to, żeby móc zarabiać duże pieniądze. Musiałeś mieć pozwolenie. Od kogo? Powiedzmy, że chciałeś wydać książkę. Masz przekonanie, że jesteś doskonałym autorem, napisałeś cudowną książkę, chcesz wydać książkę i co? Idziesz do wydawnictwa i ono ci mówi, nie, ta książka jest za słaba, dziękujemy panu. Dziękujemy pani, pani się nie nadaje. Chcesz być piosenkarzem, piosenkarką, co słyszysz od wytwórni muzycznej? Nie, pani się nie nadaje, pan jest za słaby, pan nie ma, pan w ogóle, idź pan stąd. Idź pan stąd, pan idź plewić ziemniaki. Takie rzeczy słyszałeś do 2000 roku. Co się potem zmieniło? W 2006 rok pojawił się iPhone, ale wcześniej w ogóle pojawiły się telefony komórkowe. Pojawiły się, to nawet nie tyle chodzi o telefony komórkowe, ale bardziej chodzi o aparaty fotograficzne, które już uwolniły potencjał. Jak pojawił się do tego jeszcze YouTube, pojawiły się serwisy streamingowe, to świat się totalnie zmienił. Ponieważ nie musiałeś mieć pozwolenia na to, żeby zostać piosenkarzem. Nie musiałeś mieć pozwolenia na to, żeby zostać aktorem. Nawet nie musiałeś mieć pozwolenia na to, żeby zostać autorem książki. Dlaczego? Dlatego, że stawiałeś sobie kamerę, tak jak ja sobie teraz postawiłem i sobie gadam, co mam do powiedzenia. Czy sobie ktoś to słucha, czy nie, tak naprawdę to jest sprawa drugorzędna. Ja mam wolność, nie potrzebuję niczyjego pozwolenia, nie potrzebuję dokumentu żadnego potwierdzającego, że ja się nadaję do tego, żeby postawić sobie kamerę na stojaku i włączyć play i sobie do niej coś gadać. I Ty masz dokładnie tak samo. Nie potrzebujesz, wiatr mi porywa kamerę, ale nie potrzebujesz niczyjego pozwolenia na odniesienie swojego sukcesu. Bo możesz go sobie sam swoimi własnymi rękami wykreować. Zdajesz sobie z tego sprawę? Kolejna niesamowita rewolucja, która pojawiła się w 2007 albo 2008 roku, kiedy to zaczęły powstawać serwisy dające Ci możliwość zarobienia dużych pieniędzy. I właśnie coś takiego zrobiła firma Apple, tak zrobił Amazon, gdzie oni biorą 30% prowizji, tobie zostaje 70% za to, że na cały świat możesz sprzedawać swoje rzeczy. W przypadku Amazona, Amazon KDP, czy to jest kwestia książek, czy to jest kwestia audiobooków, dajesz to na Amazon KDP, oni dostarczają to na cały świat. Biorą za to słuszną, sporą prowizję 30%, ale masz zupełnie inny sposób działania. Nie masz czegoś takiego, co miałeś 300, 400, 500, 1000 lat temu, gdzie musiałeś, prawdopodobnie byłbyś taką osobą, która by po prostu w polu musiała plewić te grządki, bo innej możliwości by nie było, żebyś ty miał za co żyć. Dzisiaj masz niesamowitą możliwość, ponieważ masz globalną firmę, gdzie wkładasz książkę, którą napisałeś, nawet nie ty musiałeś napisać, tylko możesz dać sztucznej inteligencji, żeby napisała. Możesz zlecić komuś, żeby napisał to za ciebie. Dajesz to do tego oto serwisu, dajesz muzykę, którą skomponujesz, którą dasz do App Store'a i sprzedajesz to na cały świat. Wolność nieograniczona. Nigdy w historii ludzkości czegoś takiego nie było. Właśnie przez to, że powstały tego typu platformy. To tak naprawdę trwa wszystko do tej pory. To jest kwestia, możemy to nazwać partnerstwo. Ty jesteś partnerem dużego serwisu. Za tymi serwisami Allegro w Polsce działa dokładnie tak samo. Płacisz im prowizję za to, żeby oni kombinowali, co by tu zrobić, żeby sprzedać swój produkt. Okej, to jest duże uproszczenie, bo sam musisz się mocno postarać, co by tu zrobić, żeby to faktycznie sprzedać, ale 50 lat temu, 100 lat temu, 200 lat temu mogłeś marzyć o tego typu rzeczach. Teraz, powtórzę, nigdy w historii ludzkości nie było tak łatwo zostać bogatą osobą. A doszła do tego w tym roku kolejny trend, kolejna moda, nazwijmy to. Nie, to jest coś, co zmieniło świat. Sztuczna inteligencja, która te wszystkie narzędzia, te wszystkie sposoby pozwala Ci, aby Twoje dochody, Twój sposób nauki poszedł razy 10, razy 100.
Jak chcesz dokładnie w detalach dowiedzieć się, jak to robić, to gdzieś tam pod spodem będzie link, jest sukces.pl przez 4Live, 4 live. Robiłem w ostatnim tygodniu nagrania, gdzie dokładnie tłumaczyłem, w sumie jest chyba 8 godzin nagrań, po kolei co zrobić, żeby wejść w ten trend teraz, wykorzystać go i wycisnąć z tego ile się da. Po to, żebyś nie usłyszał od mamy czy od taty, idź na uczelnię, zdobywaj wykształcenie, zdobywaj papierek magistra, który możesz sobie wsadzić tam, gdzie wzrok nie sięga. Dlaczego? Dlatego, że stracisz 5 lat życia, a tak naprawdę jesteś w stanie sobie wygenerować to sam, wiedząc po prostu, jaki w tym momencie jest trend. A teraz jest trend na sztuczną inteligencję. Jest cały czas trend na partnerstwo, bo ty możesz stworzyć coś i dogadać się z kimś. Tak działają startupy. Powstają przepotężne, wielomilionowe, wielomiliardowe firmy. Jak to działa? Nie musisz mieć pieniędzy. Wystarczy, że masz pomysł. Idziesz do jednej osoby, która zna się na marketingu, idziesz do drugiej osoby, która zna się na sprzedaży, idziesz do trzeciej osoby, która zna się na tym, żeby stworzyć dla Ciebie produkt i dzielicie się. Ty dostajesz 10% z tego, co zarobimy, Ty 20%, Ty 30%, podzielicie się zyskami, zakładacie partnerstwo. I wystarczy, że masz pomysł i potrafisz tych ludzi do siebie zachęcić. I budujesz potężne fortuny. Popatrz, największe firmy w tym momencie na świecie. Uber powstał ile lat temu. Oni nie mają ani jednego swojego własnego samochodu, na którym zarabiają, ale mają setki milionów samochodów, które pracują dla nich na świecie. Jak działa Booking.com? Oni nie mają swoich pensjonatów, nie mają swoich hoteli, ale mają platformę. Zarabiają dzięki platformie, którą stworzyli, dzięki partnerstwu. I Ty możesz kombinować, wynajmować mieszkania w jedną, w drugą stronę, ale w momencie, kiedy masz platformę, to wtedy jesteś miliarderem. W momencie, kiedy uczestniczysz w tej platformie, jesteś milionerem. Więc przemyśl to sobie, otwórz szeroko oczy i uświadom sobie, jak to działa. I zapraszam jeszcze raz na sukces.pl przez 4Live. Posłuchaj tych nagrań, to naprawdę odmieni Twoje życie na temat tego, do czego tak naprawdę jesteś zdolny, na temat tego, ile tak naprawdę możesz i powinieneś zarabiać pieniędzy. Dziękuję.